Mamy tutaj Igora Dobrowolskiego, mistrza sztuk performerskich. Cześć Igor, powiedz coś o sobie, przedstaw się w kilku zdaniach. Czy ja mam Działasz w mówić do Polsce, nie? Ja mam do Ciebie mówić. Chcesz, jasne, jasne. Wiesz co ja mam powiedzieć o sobie? Jestem artystą urodzonym w Polsce. Zająłem się chyba problemem Palestyny w 2016 roku. Od tego roku mniej więcej 2015-16 robiłem już wystawy na ten temat. A co Cię wkręciło w 2016? Wcześniej gdzieś malowałem obrazy i sobie słuchałem różnych wypowiedzi ekspertów na różne tematy i trafiłem w końcu na Normana Finkelsteina i on mnie zainteresował tym i swoim profesjonalizmem i tym, że jest niezwykle moralną osobą. Później przeszedłem do Noama Chomskiego i tak dalej, już to poszło. Później też widziałem po prostu argumenty drugiej strony Izraela, które się nie trzymały kupy. No i jakoś to zapadło w moim sercu, ale nie wiem dlaczego. Zaczytałeś książkę Finkelsteina? Wielka Kucpa, jest po polsku, polecam. Nie, czytałem Holocaust Industry Okej. i tym razem poszliśmy za daleko, jakoś tak to było, ta druga. Ale tu słuchałem audiobooka i tak. I tak no. się wkręciłeś. Tak, mniej więcej. Widziałam twój performance, byłam, no kurczę, 7 godzin chyba, tak? Czy 8? Tak, 7 godzin. 7 godzin. Mhm. W pozycji więźnia politycznego Tak, Izraela. jest to, jak sobie myślę, dla mnie ludzie byli życzliwi. To jest to. A jeżeli ktoś jest odwrotnie traktowany, no to myślę, że po takim jednym dniu Wiesz, po jednym, wychodzisz. oni siedzą miesiące. Nie? No nie, no mówię, po jednym dniu wychodzisz jakiś niepełnosprawny w jakimś stopniu, tak mi się wydaje. Więc po miesiącu myślę, że jesteś. Ja nie wiem, ja stamtąd wyszedłem i pomyślałem sobie, że już jest, że coś jest, żebym nie przeżył bardzo długo, szybko bym umarł tam jakoś. Wiesz, pewnie trzyma ich duchowo, determinacja i walczą o swoją wolność. Masz jakieś plany? Tak, mam nadzieję, że przeniesiemy tą wystawę albo do Berlina, albo do Londynu, nie wiem, Irlandia, nie mam pojęcia. Zobaczymy, jak będą możliwości, albo Katar, fajnie by było, bo tak myślę, że ta wystawa, teraz dostałem propozycję z Cambridge University, coś takiego, odnośnie performance'u. Świetnie, czyli będziesz jeszcze powtarzał performance. Tak, teraz będę powtarzać tutaj też performance. I też 7 godzin? Zobaczymy, czy nie więcej, albo nie mam pojęcia. Zobaczymy, jak to wyjdzie i gdzie dojdziemy, bo chciałbym dojść do izraelskiej ambasady. Więc do samego miejsca. Sedna, gniazda. Widziałam, że też miałeś akcję, sam protestowałeś w Oświęcimiu, w Auschwitz. Masz tak. takie nagrania. Tak. Kilka razy protestowałem tam. Na początku to było w maju, a teraz niedawno. Uważam, nagle wpadł mi ten pomysł, żeby to zrobić i nagle stwierdziłem, że jestem jedną z nielicznych osób, które mogą to zrobić, bo jeżeli ktoś jest z zagranicy, nie wiem, z Bliskiego Wschodu albo skąd, nie mógłby sobie pozwolić na to, by go... A od razu zwinęli. Nie, to by było zlinczowanie po prostu, wiesz, jakby... Czyli masz tam raczej policję jako ochronę, a nie... Nie mówię o policji, po prostu jakby No tak, ale w internecie by go to by był zlinczowany na pewno, a ja jeżeli jestem Polakiem, to jest w Polsce, to jest to. Też polskie ofiary, przecież 2 miliony. Tak, i widzę, że Izrael wykorzystuje pamięć Holokaustu, żeby robić czystki etniczne, ludobójstwo, więc ja wykorzystałem pamięć Holokaustu do tego, chciałbym zapobiec
ludobójstwu. Nie no, I jasne. to jest myślę, że taki największy wyraz szacunku dla tego miejsca. Tak jak napisałem kiedyś tam na poście, że uważam, że to był, jak mnie policja zatrzymała, policja była dosyć, no powiedzmy, zdenerwowani. Właśnie tam w Oświęcimiu? Tak. No jakby słusznie, bo myśleli, że to są, nie wiedzieli o co chodzi, czy poważnie podchodzę do tego miejsca. Ja rozumiem ich podejście. Ja po prostu wytłumaczyłem, że dla mnie największym wyrazem szacunku jest przeciwstawianie się ludobójstwu, a największym wyrazem braku szacunku jest to, że będę przychodzić, łapać się za serce i zamykać oczy na ludobójstwo. Właśnie, sporo I to ludzi jest- zamyka oczy, nie? Wszyscy. Jak to wygląda? Większość, nie? Właśnie. Duża część. W Polsce są też akcje co jakiś czas, natomiast W Polsce jest brak świadomości moim zdaniem z tego względu, że te media Głównego nurtu. Tak, no, Polska nie jest anglojęzyczna, powiedzmy większość ludzi, którzy są dorośli, wiele ludzi nie zna angielskiego, mamy te mainstreamowe media, które kłamią i najczęściej, jeżeli tu to nic nie mówią, a te third party media, te mniejsze media też jakby nie są zainteresowani tego samego, no i dlatego tak mamy, chyba uważam, że jest ten problem jakby omijany. przechodzi obok. No. Media w ogóle nie piszą prawie, sprawdza i nie porównuje, co się dzieje w mediach anglojęzycznych. Jasne, że Al Jazeera tutaj przoduje, bo BBC też nie ma dobrej No. opinii i ma sporo protestów. Ale są sobie z zagraniczne media, w których jakby jak znasz język angielski, gdzieś tam możesz pójść. Już Tak. nie mówię, żeby czytać No co poza tym mają organizacje praw w człowieka. Polsce wydaje mi się, że jest jeszcze to mieszanie antysemityzmu z antysyjonizmem, że wrzuca się do jednego worka, a tak naprawdę bycie antysyjonistą nie znaczy zupełnie czegoś negatywnego wobec Żydów. Tak. Także tutaj ta świadomość jest głęboko w Polsce zakorzeniona. No i jest na pewno i no i tyle. Jakby nie wiem, co mogę dodać akurat. Jasne. Jaką byś dał radę innym artystom w tym temacie? Ale inni artyści, myślę, że często, ja nie mówię wszyscy, nie wiem jak dużo, ale na pewno ogromna część artystów olała ten temat, bo wie, czym to grozi. I nie będę tu udawać, że nie wiedzą albo muszą się namyśleć. Dobrze wiedzą, czym to Dokładnie. grozi, jak kariera może dostać. I dlatego się za to nie zabierają. I naprawdę nie mówię, że każdy powinien, bo to nie o to chodzi. Ale ten strach, konformizm, to, że nawet takie błahostka typu zasięgi ci spadną w social mediach, bo od razu ci spadną, to już mówi, że no, jakieś wytłumaczenie zawsze znajdziesz, typu ja nic nie zmienię i tyle. Jasne. No, Prosta sprawa. myślę, że moje osobiste zdanie też jako artystki jest takie, że to jest obowiązkiem bycie zaangażowanym w takie problemy polityczne, no, w ludobójstwo. No, trzeba to po prostu wszystko, tak jak ty robisz dzięki sztuce, Wiesz co, pokazać. ja bym nie wiem, czy bym mówił, że obowiązkiem, bo myślę, że też część artystów zajmuje się kompletnie i jakby, wiesz, nie politycznymi rzeczami i wynoszą dużą wartość, myślę, piękne rzeczy i nie, jakby to nie jest ich jakby kompletnie Nie jest branża. ich domena. Tak, ale jak się zajmujesz politycznymi rzeczami, nagle odpuszcza sobie ten temat całkowicie, no nie wiem, mi to mega śmierdzi, nie? Jasne, no myślę, że też jakaś transformacja czasami jest potrzebna. Picasso malował portrety i martwa natura, ale jak trzeba było, górnika też namalował, nie? Także gdzieś to może się przewijać w sztuce. Może odwiedzisz Szkocję i tam tych artystów, jakbyś miał też wystawę jakąś zorganizowaną. Może Bardzo też chętnie spotkamy bym się tam. odwiedził Szkocję, ale no nigdy nie byłem, bardzo chętnie bym odwiedził. Zawsze No, może być na pierwszy pewno raz. jest to piękne miejsce.
warto odwiedzić i na pewno spotkać się z Scottish Palestinian Solidarity Campaign. Jest całkiem fajnie funkcjonująca grupa ludzi. Tak? Także na pewno pozdrawiają. Okej, to pozdrawiam Czasami też, się pytają. pozdrawiam też. No, Super. Dzięki wielkie. Dzięki, ja też bym chętnie odwiedzę. No, może akurat tam będzie jakaś propozycja, wiesz, przeniesienia wystawy, bo oprócz tej wystawy to chciałbym to trochę powiększyć, wiesz, mam więcej pomysłów, tylko to wszystko zależy od możliwości. Jasne. Ja się dostosowuję do Przestrzeń możliwości. też. Tak. Aha. No może też Irlandia też jest bardzo otwarta na temat Tak, Palestyny. dokładnie tak. Irlandia, myślałem o tym, Londyn, no bo jakby mam tam więcej kontaktów, no to z tego względu, a nie dlatego, że Anglia Nie, myślę, że to wspiera. jest dobre miejsce do budowania świadomości. No tam też spore Tak. protesty już są, więc Tak. ta świadomość w Londynie i w Anglii jest całkiem spora. Myślę, że musi iść ta wystawa, wiesz, po pierwsze nie ma, jest to temat chłonny, powiedzmy, a artyści nie chcą się tym zajmować i się nie zajmują, więc a ludzie chcą widzieć coś, więc tyle, no, jestem tu na tym miejscu i wiesz, jakby... Wiesz, że dzisiaj są wybory, znaczy wyniki wyborów w Ameryce, nie? Serio? Teraz coś przeczytałem. Trump wygrał. To jest no. masakra, ale w zasadzie co jedna masakra, Nie. druga masakra to żadna różnica. Dla mnie bardzo jest to wiesz, jakby widzę tam jakieś różnice, ale dla mnie to są obie dwie korporacyjne partie, które grają do tego samego. One udają, że tam się różnią, trochę się różnią, ale w zasadzie grają do tej samej korporacyjnej bramki. Dokładnie. No Harris nie udowodniła niczego dobrego przez rok. Dobra, dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki. Jeszcze sobie posiedzimy